Cześć, nazywam się Tomek Petryka. Prowadzę własną pasiekę na Mazowszu, a pszczoły, jak to niektórzy mówią, są moją pasją. Chciałbym Wam pokazać w tym i w kolejnych filmach, jak wygląda pszczelarstwo i praca z pszczołami w Tanzanii, w Afryce. Chciałbym, żebyście zobaczyli chociaż część tego, co udało mi się zobaczyć i nagrać. Ten film to jeden z 3, który powstanie z mojego pobytu tam. Być może takich filmów z różnych pasiek na świecie będzie więcej, ale na razie nie chcę i nie mogę nic obiecać. Będę wdzięczny za łapkę w górę pod tym filmem, co pozwoli zobaczyć go również innym osobom oraz subskrypcję kanału, dzięki której nie przegapicie kolejnych filmów. Wylądowałem na lotnisku w Kilimandżaro. Tam, gdzie większość osób, które udaje się zdobyć dach Afryki lub spędzić czas na safari. Moim celem było jednak zobaczyć afrykańskie pszczoły, sprawdzić, czy są tak agresywne, jak wszyscy mówią i przede wszystkim dotknąć codziennego życia w wiosce. Tej pozbawionej całego turystycznego blichtru i udawania bardziej Masaja, niż jest się nim w rzeczywistości. Poznajcie Samsona, pszczelarza i mojego gospodarza. Na początku lutego przyjechałem do Tanzanii odwiedzić lokalnych pszczelarzy. Wylądowałem gdzieś pośrodku niczego, w masajskiej wiosce na granicy Parku Narodowego Tarangire, który słynie z jednej z największych populacji słoni afrykańskich. Przyjechałem prawie w ciemno, nie znając nikogo na miejscu i wychodząc z założenia, że pszczelarz pszczelarzowi nic nie zrobi. Klasyczna historia. Od kolegi z internetu do kolegi w rzeczywistości. Wrzucał fajne zdjęcia, to pewnie też jest fajnym człowiekiem. Trochę ryzykowne, ale jak zawsze i tym razem miałem szczęście. Yeah, I hear them. To, co Samson chciał mi pokazać na samym początku, to zupełnie dziko żyjące pszczoły w dziuplach i pęknięciach pni baobabów. To najbardziej pierwotna forma pszczelarstwa. Przypomina raczej kulturę zbieracką niż zorganizowaną formę pszczelarstwa. Baobaby razem z rodzinami pszczelimi zwyczajowo należą do najbiedniejszych mieszkańców wioski. Czasem nazywa się ich łowcami miodu. Samson i jego brat to ci ubrani w pełne stroje pszczelarskie. Swoje ule prowadzą tylko w nieco bardziej zorganizowany sposób. Przez większą część roku rodziny pszczele żyją zupełnie niepokojone przez nikogo. Główne miodobranie to przełom czerwca i lipca, kiedy przekwitają akacje, z których głównie składa się burz. Plastry z miodem są wycinane lub odrywane od pozostałych, na których w formie jaj i larw rozwijają się kolejne pokolenia pszczół robotnic. Plastry te następnie trafiają do prasy i wyciskany jest z nich miód, a wosk pszczeli jest przetapiany i sprzedawany. No dobra, chłopaki się ubierają. Ja nie jestem tak samo ubrany. Wcześniej byliśmy tam przy tym baobabie nie ubrani, ale już mi zasugerowali, że lepiej, żeby założyć pełen kombinezon. Podobno te pszczoły w baobabach nie są tak agresywne jak te, które wiszą w tych kłodach i nie powinno być tak źle. Nice one. We have some fresh honey. Tu od spodu mamy pszczoły, całą rodzinę. Tutaj są przygotowane takie specjalne patyki, szczeble, żeby wejść na samą górę. Tradycyjna wersja pszczelarstwa u Masajów polega na tym, że oni oczywiście nie ubierają żadnego ubrania ochronnego. Bronią się tylko dymem.
cały ten miód oczywiście będzie wyciskany. Tu raczej nie stosuje się wirówek. No dobra, teraz ostro się wkurzyły, przyleciało tu 4, 5 na taki specjalny mikrofon, który mam na kamerze. Dobrze, że jesteśmy dobrze ubrani. Koledze Masajowi nie zazdroszczę. I have a lot here. That also is Langstros, which I have. And evening we can come with this. And That one. how far from here is Tarangiro? Tarangire? It's not far. It's it's the next there. I'll show you. Potężne drzewo. Jego kora jest bardzo twarda, ale jednocześnie gładka i delikatna. Te zagłębienia w korze powstają naturalnie i są wykorzystywane do nabijania patyków, które potem służą jako szczeble do wspinania się wyżej do kolejnych dziupli i rodzin pszczelich. Jednocześnie skarcili mnie, że bezsensownie wsadzam tam palce, bo zdarza się, że są tam skorpiony. Luty to miesiąc, w którym nie ma zbyt wiele miodu. Dopiero od miesiąca trwała pora deszczowa i nie było zbyt wiele roślin, które zdążyłyby zakwitnąć, a większość zebranego miodu pszczoły przeznaczały na rozwój rodziny. To, że zaglądaliśmy, co się u nich dzieje, było spowodowane oceną ich kondycji po zdecydowanie dłuższej niż zwykle porze suchej, a częściowo z mojego powodu. Just show our friendship. Tego dnia prawie cały dzień jeździliśmy od baobaba do baobaba, sprawdzając je po kolei. Była to w sumie przysługa Samsona i jego brata w stosunku do tych dwóch Masajów. Spędziliśmy w ten sposób kilka godzin. Przy okazji sprawdzaliśmy, czy z ulami kłodowymi Samsona i jego brata wszystko w porządku. Over there, you see that
If they are traditional beehives, that sometimes they are calling log hives. They are mostly are preferred with these traditional beekeepers. Can you see that it has been hanging on the beehives? It's like in our area. Why did we hang in beehives? It's because we are sharing the land between us and this is like communal land. We're sharing the land with pastoralists, even wildlife areas, even such kind of that. But so you mean livestock and wild animals, like wild animals and cows, even goats. That's used like a grazing area. But the beekeepers has been take opportunity to hang their beehives. That will be good for us to hang beehives. Could reduce the harm between bees and livestock. Okay. Yeah. And what about this animal who likes the bees and the honey? It's bee badger, honey badger. Honey badger. Honey badger. It's another important thing to know when you hang a beehive like that. Yeah, it's never for honey badger to distract that beehives, because it has been swing like this. Then even they swing with his weight, then he will be pulled down. Okay. Yeah, with that swing of the so it's kind of protection. Yes. Okay. Yeah. This also is my beehive. That's all is my beehive. This flower has been smelled very well. This one like lavender. That's a wild lavender. Very nice for bees. Ślady żyraf. Miałem okazję zobaczyć w wiosce, jak wytapiają wosk w taki najbardziej pierwotny sposób, bez żadnych wytapiarek znanych nam w Polsce. Podstawowa zasada wszędzie na świecie jest taka sama. Wosk do gara i roztopić do płynnego. Potem do worka i wycisnąć z worka na zimną wodę.
Część wytopionego wosku zabraliśmy ze sobą do sąsiedniej wioski, gdzie na co dzień mieszka żona Samsona i jego córka. Jeszcze tylko trzeba było pożyczyć stół od sąsiadów, bo akurat nie mają żadnego w domu i można było się zabrać za robienie świeczek. Kiedy rozmawiałem z Samsonem o moim przyjeździe, spytałem, czy nie chciałby, żeby mu coś przywieźć z Polski. Odpowiedział, że jeżeli są dostępne, to formy na świece, ale pod warunkiem, że nauczę ich je robić. W Tanzanii formy na świece są prawie niedostępne, a jeżeli już, to kształty są zupełnie podstawowe, a i tak ich ceny są poza zasięgiem zwykłego Tanzańczyka. More like that. Okay. Słonik z trąbą do góry i mały miś stały się ulubionymi i prawie jedynymi zabawkami jego córki. Na żonie Samsona największe wrażenie zrobiła Maryja z dzieciątkiem Jezus na rękach. A na końcu, na szczęście i trochę na próbę zapaliliśmy sobie małą podkówkę. Wierzę, że wkrótce takie świece trafią również do Polski. Tego wieczora nie wróciliśmy już do naszej wioski. Spaliśmy w domu, w którym mieszka żona Samsona. Kilka kilometrów dalej przeszła potężna burza i mały zazwyczaj strumień wylał do rozmiarów rwącej rzeki. Nasza wioska była odcięta od świata, przynajmniej do rana, aż woda opadnie.